Siemanko, dzisiaj pokażę Wam mój nowy rower, trochę go przebudujemy i porównamy ten rower, bo to freeride'ówka, do dwóch innych freeride'ówek, a w międzyczasie zrobimy Q&A, odpowiem na kilka pytań, które zadaliście mi na Instagramie, więc lecimy. No i to właśnie ten rower, Specialized Status, nowa rama, nowa konstrukcja przebudowana bardziej właśnie pod freeride, taki bike parkowy rower. Niektórzy mówią, że to najlepsza rama do bike parku, najlepszy rower do bike parku, więc ja go teraz dostosuję do siebie i zobaczymy, jak to wygląda, jak to waży i jak to będzie jeździć, to zobaczę kiedyś, jak moje kolano wyzdrowieje. Takiego Statusa jako cały rower można zamówić sobie w wersji DH, tak jak tutaj widzicie, z dwupółką, a jest jeszcze wersja z jedną półką, więc jest to do wyboru. Tutaj jest dwupółka i dodatkowo koło 2,9, a w tej drugiej wersji, z tego co kojarzę, są koło 2,7 i właśnie jedna półka. Także seryjnie ten rower wygląda tak. Jest tutaj sprężyna, którą chcę wymienić na powietrze. Dwupółkę na razie zostawię, bo ja lubię na dwupółce śmigać, więc to zostanie. Zmienimy koła, opony i korbę. Kółko tylne na karbonowej obręczy akurat. Przednie koło pożyczył mi Szymon z Rampage'owego rowera, bo okazuje się, że koła, które mam, są nie na tą oś, co potrzeba, więc na razie mnie poratuje, a ja sobie podmienię później ośkę i założę swoje koło. Także lecimy. To co, ściągam korbiszona. O! Chyba to dokręcali kluczem udarowym. Bez młota to nie robota. Ta korba jest fajna, bo to aluminiowy Truvativ Descendant. Na szczęście ośka jest taka sama, jak ja założę, więc nie ma dużo roboty. Korba jest prawie ta sama, tylko że seryjnie jest aluminiowa, a ja wkładam karbonową, trochę lżejszą na tą samą oś. No, w sumie na YouTubie jeszcze nie mówiłem, nie było mnie na Crankworksach dlatego, że doznałem kontuzji kolana. Końcem stycznia rozwaliłem kolano i na początku lutego miałem operację małą na szycie łąkotki, więc po tym zabiegu czeka mnie 3 miesiące rehabilitacji, więc jeszcze zostało mi z 1,5 miesiąca i w maju powinienem wrócić na rower. W sumie jeszcze nie wiem, czy pojadę na Crankworks do Australii, czyli na kolejny przystanek, który jest w maju, ale robię wszystko, żeby to kolano jak najlepiej się i jak najszybciej się naprawiło, żebym mógł startować w kolejnych zawodach. Wiem, że w takim rowerze bike parkowym waga nie jest najważniejsza, ale w sumie jak już wymieniam aluminium na karbon, to sprawdzimy wagę tych dwóch korb i zobaczymy, ile zaoszczędzimy tej wagi teraz. Na początek wrzucam aluminium. 738 gramów. I dla porównania karbon 472. No to mamy 300 gram na samej korbie, ale jaja. Sam jestem w szoku, na samej korbie schodzimy ponad 300 gram z wagi. Wow. Moja rada dla młodych rowerzystów zawsze jest taka, żeby jak najwięcej czasu spędzać na rowerze i każdą wolną chwilę być na tym rowerze, żeby jak najbardziej wczuwać się w rower, żeby próbować jeździć w różnym terenie, na różnych przeszkodach, żeby umieć w wielu kategoriach się na tym rowerze poruszać, czy na skateparku, na dircie, freeridzie. Wtedy łapie się kontrolę i takie obycie z rowerem, a to jest mega ważne, bo wtedy jeszcze lepiej można się na tym rowerze bawić. Mam korbę zmienioną, teraz wykręcę tylne koło i zmienię to na Industry 9. Dobra, mam całe kółko wyciągnięte, to całe kółko później zważymy i porównamy sobie z kółkiem, które poskładam. Oponę wrzucam Continental Cryptotal, nie pamiętam właśnie już, które najlepsze były do bike parku, możecie dać znać, na jakich wy jeździcie w bike parku. Ja przeważnie lubię opony z twardą mieszanką gumy, które dają jak najmniej oporu, żeby jak najszybciej ten rower się toczył. W sumie Szymon tutaj też ma taką samą oponę wrzuconą, Cryptotal, więc będzie do kompletu. Kamień milowy w mojej karierze.
Wydaje mi się, że taki kamień milowy to był jak zacząłem jeździć na BMX-ie. To było już bardzo dawno temu i wrzucałem edity do neta, które sam sobie nagrywałem i tam wrzucałem takie bangery, których nikt nie robi na świecie. Przyciągnął ten film ludzi z całego świata, oni oglądali, wiedzieli kim ja jestem, jak jeżdżę i tak dalej. Więc później zapraszano mnie na zawody, było łatwiej mi się wbić na jakieś pokazy, świat się o mnie dowiedział, więc wszystko gdzieś tam nabrało tempa. Do bike parku wrzucam sobie dętki, bo nie zamierzam jeździć po jakichś mega kamieniach czy trasach DH, bardziej po trasach wygłaskanych. Ciekawy jestem, jakie macie doświadczenia z chińskimi zamiennikami Tubolito, bo wiem, że wiele ludzi to kupuje, ale już kilka razy słyszałem, że często te podróby chińskie jednak się rozwalają, więc możecie pisać w komentarzu. Profesjonalny klucz, który kupiłem kiedyś na Allegro. Im tańszy, tym lepszy. Dobra, mam koło nowe w komplecie. Możliwe, że koło z tarczą i z kasetą jest takiej samej wagi jak koło bez tarczy i bez kasety. Zobaczymy. 2,720 powiedzmy, a koło nowe z tarczą i kasetą, wow, 2470. Wyjąłem dampera ze sprężyną, który był seryjnie w rowerze. Włożę teraz powietrzny damper, ale zanim to zrobię, to porównam wagi. Damper RockShox ze sprężyną waży 943, a powietrzny waży 690, więc jest znowu znaczna różnica. Myślę, że takim trikiem może być na przykład heel clicker albo cliffhanger. To są takie triki, powiedzmy, FMX-owe. Wydają się dość łatwe, no ale trzeba to często robić, żeby to kumać, o co w tym chodzi. Ja tego nie robię, więc nie kumam. Pewnie jakbym musiał, to bym zrobił, ale no, to by mi zajęło trochę czasu. Dużo pytań padło, czy będą jakieś produkty nasze. Ponownie próbujemy stworzyć sklep i produkty Godziek Brothers. Teraz trochę w innym wydaniu, bo chcemy, żeby Szymon miał swoją kolekcję i swoje produkty, jakie czuje i jakie mu się podobają. I ja będę miał swoje produkty, jakie mi się podobają i czuję. I może Dawid kamerzysta też będzie miał swoje produkty, które czuje i mu się podobają, więc będzie trochę produktów do wyboru. Strona się tworzy, sklep się stworzy. Tak w połowie roku no to na pewno już coś będzie hulać, więc możecie wyczekiwać jakichś produkcików. Fajnie by było w końcu. Czy zawodnik MTB musi być silny? No myślę, że siła ułatwia, no bo trzeba kręcić rowerem. Trzeba mieć silne nogi, żeby wypompować, przypedałować. Żeby zrobić bunny hopa czy podskoczyć, no trzeba mieć trochę mięśni, żeby to wszystko podnieść. No w dużej mierze tą siłę się zdobywa podczas jazdy na rowerze, no ale można pomyśleć też trochę nad jakimiś ćwiczeniami na siłowni, żeby wzmocnić te mięśnie, które działają na rowerze i po prostu sobie ułatwić cały proces. Lepiej być silnym szczypiorem niż silnym karkiem. Czyli kreatyna, ale z umiarem. Kreatyna w białko, ale z umiarem. Dobra, ostatnim elementem będą pedały. Musiałem wykręcić z mojego innego roweru, bo zabrakło. Ale mam Title. W ogóle co do Title'a, to ciekawe, że założyciel Title'a odszedł od Title'a i teraz zakłada nową firmę, lepszą. I tak się składa, że będę sponsorowany przez tą firmę. No, więc na pewno na tym kanale i u mnie w rowerach będziecie z pierwszej ręki mieć info na temat tego nowego brandu. Dobra, myślę, że może być coś takiego. Jak jest tylny zawias, no to nie można dać zbyt nisko tego siodełka, bo później przy pełnym dobiciu opona będzie darła o siodełko. Więc myślę, że tak będzie git. Różne rzeczy mnie motywują, ale najbardziej to, że chcę być coraz lepszy. Chcę robić coraz fajniejsze triki.
Myślę, że RS6 to jest Dream Car, chociaż jakbym mógł mieć dwa Dream Cary, to wtedy RS6 i jakiś Porszak. Nawet ostatnio mi się te elektryczne Porszaki podobają. No dobra, ja myślę, że ten rower powoli jest gotowy. Dopompuję tylko amortyzatory. W sumie fajnie ten kolor siedzi, ten kolor szprych siedzi do tego roweru, nie? Ten przód lepiej chyba niż ten złoty. Zrobimy teraz porównanie tych trzech freeridówek, więc zapraszam Was na inną miejscówkę i tam wszystko opowiem. No i dobra, mamy teraz tutaj 3 rowery w pełni amortyzowane. Pierwszy rower to jest Specialized Stump Jumper. No i to jest taka bardziej trailówka, którą ja mam przerobioną na slope duro, czyli nie ma przyrzutek. Można robić, obracać kierownicą bar spinki. Drugi rower to jest Specialized Status. Ten rower właśnie u mnie miał być czymś pomiędzy tą trailówką a tą dużą krową downhillową. No i trzeci rower to jest Specialized Demo Race. Na tym też latałem duże hopy. I to taka typowa krowa, duża, długa i miękka do zjazdów i do dużych lotów. Rozmiar kół w pierwszym wynosi 27,5. Rozmiar kół w drugim 27,5. W trzecim rowerze mam 27,5 z tyłu, a 29 z przodu. W pierwszym rowerze są opony Cross King 2,6 szerokości, więc mniej agresywne, ale szersze. Tutaj mam Continental Cryptotal 2,4 szerokości i tutaj podobnie Cryptotale 2,4 szerokości, więc w tych dwóch rowerach się opony nie różnią. W pierwszym rowerze bez przerzutek, żeby było jak najlżej. W drugim rowerze tutaj mam przerzutki i w downhillówce też są przerzutki. Rozmiar ramy w każdym z tych rowerów mam taki sam, czyli S3. To można porównać do rozmiaru M Medium. Jeśli chodzi o amortyzatory, w pierwszym rowerze z przodu mam 160 skoku, a z tyłu jest 145 mm skoku. W drugim rowerze mam 180 skoku z przodu i 170 skoku z tyłu. W największym trzecim rowerze jest 200 mm z przodu, 200 mm z tyłu, więc jest czym uginać. Pierwszy rower ma ramę karbonową, waży 12,6 kg. Drugi rower aluminiową, waży 16,2 kg. I trzeci rower też jest aluminiowy, waży 16,5 kg. No i na tym kończymy. Dzięki za zadane pytania na Instagramie. Dajcie znać, który rower najlepszy i który dla siebie chcielibyście mieć. Też nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału. Dzięki, do następnego.